Witam wszystkich w mojej kuchni. Dzisiaj byłem w sklepie i zobaczyłem, że alkohol jest bardzo drogi, podrożał i postanowiłem właśnie zrobić swój alkohol. W tym celu zajrzałem do swojej tam spiżarni, tam mam trochę już, wiecie, zrobionych nastawów. No i tutaj wyciągłem jeden nastaw, który widzicie ładnie się skrystalizował. Właśnie sprawdzam go cukromierzem. A zobaczcie. Pyk. Praktycznie nie ma w ogóle cukru w tym nastawie, także możemy destylować. No to co, przystępujemy do destylacji. W celu zdezynfekowałem i umyłem mój garnek. No i zaraz wezmę się za dezynfekcję i umycie kolumny. Teraz sobie ładnie przelejemy jakieś 10 litrów nastawu do tego garnka, a później zakryję to wszystko kolumną i Wam pokażę. Nastaw robiłem z cukru i z drożdży piekarskich, ponieważ chciałem spróbować, jak smakuje bimber na drożdżach piekarskich. Będzie to taki typowy wiejski samogon. Przelałem 8 litrów nastawu tak, aby tutaj zostawić jakąś powierzchnię dla pary. Ok, następnie podpiąłem moją kolumnę ratyfikacyjną. Jest aż do sufitu, jest zrobiona z rury ze stali nierdzewnej. Na szczycie kolumny macie czujnik temperatury. Teraz mamy 21 stopni temperatury, także będziemy czekać, bo destylacja zacznie się około 60 stopni Celsjusza. Wtedy wyleci nam niedobry metanol. Ok, kolumnę jak widzicie mamy skręconą, podłączoną, temperatura działa, wszystko jest ok. Węże są włożone do rury chłodzącej. Węże idą tutaj do garka, w garku jest woda i jest pompka. Zaraz załączymy pompkę. Jak widzicie, pompka zassała już wodę i wprowadza ją do rury chłodzącej, do tak zwanej chłodnicy. I woda będzie się po prostu przelewała z powrotem do tego garnka. Widzicie? Zaraz Wam to wszystko pokażę. O, proszę bardzo. Woda się spokojnie przelewa. Co jakiś czas będę dolewał wody, tak aby się chłodnica nie zagotowała. Temperatura nam się stabilizuje, jest 77 stopni i troszkę spada, bo już oczywiście przykręciłem trochę w dół temperaturkę. No i pokazały się pierwsze krople, jak widać. Jest to metanol, jest to po prostu spirytus, który potrzebuje niższą temperaturę parowania, dlatego pierwsze krople będziemy musieli wziąć i wywalić po prostu do zlewu, no, albo użyć sobie, ja nie wiem, do czyszczenia szyb. No tak to wygląda, wszystko ładnie pracuje. No i zaraz to odleję, wiecie, zleję tak jakieś 200 ml i po prostu zacznę destylować tak zwane serce, tak? To jest głowa, głowę odcinamy, czyli głowa jest to ten metanol, który paruje w temperaturze około 60 stopni, a taki spirytus, który lubimy, etanol, on paruje w temperaturze od 70 do 80 stopni Celsjusza. Mamy temperaturę 87,4 stopnie, tak będę destylował do temperatury 90 stopni i to będzie moje serduszko, które zostawiam. Potem jeszcze trochę podestyluję ten ogon i on pójdzie do następnej destylacji. Także jeszcze jakieś pół godziny i wyłączam to wszystko. Ok, z wczorajszej destylacji mam dwie buteleczki, zobaczcie. Jedna dostała jeszcze, wiecie, trochę dębiny wędzonej. Tak, aby była taka zrobiona coś pod whisky, taka dębówka będzie. I teraz sobie eksperymentuję. Do nastawu wlałem 5 litrów nastawu i do nastawu dałem 3 surowe ziemniaki. Po prostu tak stwierdziłem, że jeżeli spirytus zrobi się z ziemniaków, to one może jakoś złagodzą smak. No nie wiem, trzeba eksperymentować, nie wiadomo. Jak nie będziemy eksperymentować, to nie będziemy wiedzieli. Ja zrobię ten eksperyment i podzielę się z Wami, jaki będzie smak, dlatego tylko wlałem 5 litrów nastawu, żeby w razie czego go wywalić, to wiadomo. No to nic, zaczynamy działać. Wiecie co, ruszyła destylacja nastawu z ziemniakiem, nie? No szkoda, że nie możecie tego, wiecie, powąchać, nie możecie tego poczuć co ja,
ale kurczę, no już jest łagodniejszy, zapach jest łagodniejszy, naprawdę, nie kłamie. I tak bardziej podchodzi pod taki prawdziwy spirytus sklepowy, już nie czuć tego bimbru, no nie? Ale to jeszcze nie jestem pewny, jeszcze trochę podestyluję i później niech to się trochę odstoi. Ok, destylowałem do 60 stopni, do 60% i myślę, że to będzie wystarczająco. Nie destyluję dalej, ponieważ już zaczyna podlatywać innym zapachem. No to, co mogę Wam powiedzieć na teraz, trochę złagodziło, ziemniaki trochę złagodziły zapach i mi się wydaje, że tak próbowałem sobie na palec smakować ten trunek i no tak jakby był łagodniejszy, ale powiem Wam później, niech on się trochę odstoi, zrobimy sobie test, tak wiecie, pod jakiś ogórek kiszony walnę sobie kielicha, to Wam powiem, nie? Tak wygląda chlebek, jakby kogoś to interesowało. Przed pójściem spać zasypuję sobie tylko robot. Rano wstaję i mam świeży chlebek, zaraz go wyciągnę, Wam pokażę. Mam kawał chleba do samogonu jak znalazł. Co jako nastaw z ziemniakiem, to ciekawe doświadczenie, nawet fajny smak i zapach. To zrobię dzisiaj jeszcze nastaw z marchewką i dodam jedną pomarańczą. Zaraz włożę to tutaj, pokażę Wam. Okej, na pewno co niektórzy będą się śmiać, ale ja bardzo lubię eksperymentować. Zobaczymy, co z tego będzie, jaki będzie miało zapach i jaki będzie miało smak. Może akurat będzie zjadliwy, może akurat odkryję coś nowego, czym będę mógł się z Wami podzielić. No nic, jeszcze wlewam ten mój ogonek wczorajszy do środka i włączam to wszystko i zaczynam destylację. To na razie.